dzisiejszym ćwiczeniu za pomocą kilku szkiców poszukamy syntezy drzewa. Dobrze jest wybrać bardzo charakterystyczne drzewo, symetryczne, o kontrastowych, wyrazistych kształtach. Pierwszy szkic będzie bardziej realistyczny. Poszukamy, zanalizujemy formę, jaki jest kształt korony, jak meandrują gałęzie. Można, kontrastując te, które są w tle, z tyłu, wydobyć gałęzie znajdujące się troszeczkę bliżej. Można krótkimi pociągnięciami kreski pokazać charakter igieł, budując oczywiście czaszę. Warto sobie wyobrazić, czy to jest kula, czy to jest fragment walca, czy tutaj bardziej widzimy stożek odwrócony. Kierunek światła jest z lewej strony, czyli pnie będą bardziej ciemniejsze po prawej stronie. Na fotografii, którą pokazywałam wcześniej, było widać, że część korony jest ciemniejsza, jakby w głębi, a na górze jest bardziej oświetlona, czyli jest jaśniejsza, tak delikatnie tylko zaznaczamy kontur. Różnymi narzędziami, to może być grafit wyrwany z ołówka albo ołówek, szukamy coraz bardziej syntetycznej analizy. Wybieramy te kierunki, które są najbardziej charakterystyczne, które tworzą unikalny charakter tego drzewa. W samym pociągnięciu kreski można szukać charakteru. Grubszą częścią ołówka można zasugerować grubości pni. To może się dokonywać przez taki stopniowy ciąg myślowy i w tym szkicu będziemy stopniowo szukać coraz większej syntezy, jakby doskonaląc podobny jakby pomysł, a w kolejnych szkicach spróbujemy szukania alternatyw. Taki właśnie sposób obserwacji wnikliwej pozwala nam na poznanie zależności pomiędzy elementami, zrozumienie zasad rządzącymi daną strukturą, analiza jak sobie radzi z równowagą drzewa, jak przeciwdziała grawitacji. Wybieramy te kierunki, które są najbardziej charakterystyczne. Można kontrastować tą miękką część igieł czaszy z taką bardziej dynamicznie chropowatą układem gałęzi. I drugi szkic, inny w charakterze drzewo, o takim kształcie litery V, od grubych do coraz delikatniejszych przechodzące odcinków, jeśli chodzi o grafikę. I tak jak poprzednio, pierwszy szkic będzie bardziej realistyczny. Zastanawiamy się, z której strony pada światło, jakie są jakby kształt tej korony. Tutaj akurat jest to zdjęcie zrobione na wiosnę, więc nie ma liści. Bardziej będzie tylko charakter gałęzi oddany. Wybieramy z tej wielości elementów te, które są najbardziej charakterystyczne, które tworzą kształt wyrazisty tej formy. Eliminujemy te, które są mniej znaczące, które nie wnoszą niczego ważnego. Szkice, taki sposób szkicowania, szukania syntezy bardzo jest pomocne w kreatywnym myśleniu w przyszłości, ponieważ w takim szkicowaniu łączymy pracę zarówno lewej, jak i prawej półkuli mózgu, czyli ta wnikliwa obserwacja, jakaś emocja towarzysząca rysowaniu, to z jednej strony jest jedna nasza strona mózgu, a logiczne myślenie, analiza, dokonywanie wyboru, przemyślenie, staranne dokonanie analizy, która prowadzi do właśnie takiej syntezy, wybrania tych elementów najistotniejszych przy zachowaniu charakteru, jest bardzo twórcze, bardzo kreatywne w przyszłych procesach projektowych. Taka abstrakcja, takie szukanie abstrakcji, która się mieści w syntezie, wydobywa najbardziej istotne cechy formy.
Strasznie ważne jest takie patrzenie na złożone rzeczywistości, że zdajemy sobie sprawę, co tworzy, co jest najważniejszą, fundamentalną jakąś taką cechą konstrukcji. Ten ostatni szkic może być takim rodzajem znaku, kaligrafii, tak jak w literach japońskich, chińskich. Tylko 2-3 kreski, czyli od tego realistycznego przez stopniowe eliminację tego, co mniej ważne. Tak, żeby zachować kształt litery V, przejście od grubych linii do coraz cieńszych, więc pewna ekspresja kreski jest równie ważna. I kolejny szkic, również pinia z włoskiego krajobrazu, o troszkę pełniejszym, okrągłej formie korony. Pierwszy realistyczny rysunek, kształt korony, te 2 pnie, które są najbardziej charakterystyczne. Prowadzimy kreskę bardzo swobodnie, można różnorodnie naciskać ołówek, tak żeby pokazywać meandrowanie linii. W momencie, kiedy naciskamy, wtedy uzyskujemy większy kontrast, który może sugerować cień, elementy, które są w głębi, które wydobywają na przykład jaśniejsze gałęzie oświetlone, występujące bardziej z przodu. Takie właśnie szukanie syntezy uczy dostrzegania abstrakcyjnych form w takiej rzeczywistości złożonej i przez taką łamigłówkę dla umysłu, szukanie pewnych takich skojarzeń, alternatyw, bardzo rozwijają się nasze zdolności projektowe. Szkice w ogóle są nazywane myśleniem. Rysunek realistyczny, studium jest oczywiście nauką obserwacji, natomiast tutaj, tak jak widzimy w tych szybkich szkicach, musimy, używając niewiele kresek, wyrazić jak najwięcej. Tu na przykład przez rozdzielenie na 3 części tej czaszy korony udało mi się uzyskać głębię. Przez kontrast tej miękkiej, felującej formy korony i połamanej linii gałęzi też jakby szukam charakteru tej rośliny. I upraszczam. Już mniej kresek. Już zrobiłam 5 kresek. Może jeszcze mi się uda wyrazić jakby charakter tego drzewa za pomocą mniejszej ilości kresek. Tutaj już mam 3. Teraz mam może bardziej oddały charakter, bo oczywiście jeżeli coś nie wyjdzie, można spróbować jeszcze raz. Teraz jest inne podejście, takie alternatywne, że na przykład zobaczyłam przestrzeń pomiędzy gałęziami, jaki ona ma kształt. Cały czas można też popatrzeć do góry nogami na formę, może to coś nas zainspiruje. Na przykład to, że od takich coraz bardziej zagęszczonych organicznie przechodzą w strumień pnia. Myślimy cały czas o tym, żeby szkice były dobrze skomponowane, żeby one tworzyły interesującą sytuację. I jeszcze raz popatrzmy na te różne próby. Jesteśmy świadomi, że szkice mogą na siebie nachodzić, tworzą pewną zależność pomiędzy sobą. Kreska jest pełna ekspresji, zmieniamy nacisk raz delikatniej, raz mocniej. I zachęcam do tego typu ćwiczeń. One bardzo, bardzo są przydatne w rozwijaniu Państwa kreatywności.